pokażę wam coś. I chyba doskonale wiecie, co to oznacza. Teoretycy, oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! To nie będzie zwykły odcinek teorii z jednego prostego względu. Otóż opracowując go, nie mogłam przestać się uśmiechać. I jak zobaczyłam ten teaser pierwszy raz, to pomyślałam sobie, wiecie, miałam takie typowe myśli w stylu, to widziałam tutaj, to jest odwołanie do tego, to nawiązuje do tego i tak dalej, ale dopiero w momencie, kiedy ja usiadłam, żeby opracować ten odcinek, otworzyłam sobie kilka kart na YouTubie z tymi konkretnymi rzeczami, z tymi konkretnymi filmami, do których chciałam nawiązać i zauważyłam, że to faktycznie ma sens, to na moich ustach pojawił się tak ogromny uśmiech, że nie mogłam przestać się szczerzyć przez kilka godzin. I byłam najszczęśliwszym teoretykiem na świecie. I to dosłownie, ponieważ humor mi się poprawił w zaledwie kilka sekund i odkryłam, że to było to, czego ja potrzebowałam w dobie ostatnich kilku ponurych miesięcy, czyli właśnie teorię. Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba, a jeżeli chcecie, żeby ta seria wróciła na kanał w takiej częstotliwości jak kiedyś, czyli minimum jeden odcinek tygodniowo, to kliknijcie teraz łapkę w górę. Po pierwsze dla mnie, żebym widziała wasze zainteresowanie, a po drugie dla YouTube'a, żeby również zwrócił uwagę na wasze zainteresowanie i mógł promować nasze treści dalej. A jeżeli dopiero tutaj wpadliście, to witam was serdecznie na kanale Unbuffalo. Ja jestem Karol i dziś zrobię wam papkę z mózgu. Po raz kolejny. A jeżeli lubicie ten stan, to zachęcam do zasubskrybowania kanału po więcej oraz obejrzenia wszystkich teorii BTS na kanale, żeby nadrobić zaległości, a tego jest ponad 60 odcinków. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego filmiku, ponieważ zdziwiłam się mocno w czwartek, w momencie kiedy na premierze naszego czwartkowego filmu wszyscy zaczęli mówić o nagle dropniętym teaserze teledysku BTS. I moją pierwszą myślą było, jaki teledysk, a drugą było, przecież to nie może być normalny teaser. I jako, że mam już ponad 60 odcinków teorii za sobą, to miałam rację, bo to bynajmniej nie jest normalny teaser, ale na sam początek wyjaśnię wam, skąd się w ogóle wziął i co oznacza. Film Out to drugi japoński singiel BTS, który zostanie wydany już 2 kwietnia, czyli za chwilę. Strzeżmy się i w ogóle złapmy się czegoś, zanim ten teledysk się pojawi i sprawi, że wszyscy spadniemy z krzeseł i wypadniemy z naszych kapci. To po pierwsze. Po drugie, jest to piosenka, która znajdzie się na 3. albumie, japońskim albumie BTS The Best, który z kolei będzie kompilacją najlepszych piosenek BTS, oczywiście w języku japońskim, i to dla mnie brzmi jak taka, wiecie, składanka hitów i sprawia, że czuję się jak za czasów dzieciństwa. Film Out jest soundtrackiem do japońskiej dramy Signal, o której opowiem wam za chwilę, no bo przecież jak to już z BTS bywa, to nie może być tak, że plot tej dramy jest całkowicie przypadkowy, bo nagle też ma za dużo odniesień w historii BTS, ale o tym za chwilę. Wracając jeszcze na moment do Film Out, piosenka została napisana i wyprodukowana przez Jungkooka oraz przez Iori Shimizu, czyli wokalistę japońskiego rockowego bandu Back Number. Według oficjalnej zapowiedzi, i teraz proszę się skupić, Film Out będzie to ballada, która będzie opowiadała o osobie, która nieustannie pojawia się w naszej pamięci i nigdy nie znika z serca. I mój umysł działał w ten sposób, że już po przeczytaniu samego opisu tej piosenki, o czym ona będzie, zapaliła mi się tutaj lampka nad głową i znalazłam odniesienia w BTS Universe, w notkach, komiksie Save Me i dosłownie wszędzie. A potem było już tylko gorzej, ponieważ postanowiłam sprawdzić, o czym jest ta drama. I jest to remake japoński koreańskiej dramy z 2016 roku, której akcja zaczyna się od nierozwiązanej sprawy morderstwa dziewczyny sprzed 15 lat. I pytanie brzmi, co to ma wspólnego z BTS Universe? Otóż to, że plot tej dramy to są 2 różne ramy czasowe i główni bohaterowie kontaktują się ze sobą przez krótkofalówkę. Jeden z nich żyje w teraźniejszości, a drugi z kolei żyje w przeszłości, czyli te 15 lat wcześniej, czyli w momencie, kiedy ta dziewczyna została porwana i zamordowana. Czyli mamy tutaj ingerencję w czas.
a raczej w przeszłość, a to już brzmi bardzo, ale to bardzo znajomo. Bohaterowie próbują rozwiązać wspólnie niewyjaśnione w przeszłości zagadki, także próbują im zapobiec, ale jak się można bardzo łatwo domyślić, pojawiają się niespodziewane, bardzo poważne konsekwencje. Brzmi znajomo? Odpowiedź prawidłowa to jak najbardziej, ponieważ to jest dokładnie to, co już dobrze znamy, czyli nawiązanie do notek, do komiksu Save Me, do BTS Universe, do tego, co widzieliśmy w teledyskach, do highlight reel, do krótkich filmów, czyli tak w sumie do wszystkiego, co ja do tej pory omówiłam na kanale. I jeżeli chodzi o historię wykreowaną przez Big Hit, to tam mamy Jina, który także ingeruje w przeszłość, ponieważ cofa się w czasie i próbuje naprawić błędy, próbuje zapobiec tragediom, jak na przykład samo podpaleniu się Jungiego, albo Jungkookowi, który próbuje skoczyć z dachu, ewentualnie próbie morderstwa własnego ojca Taehyunga. On próbuje to wszystko naprawić, tylko że tutaj jest podobny problem, podobna sytuacja, ponieważ Jin co prawda cofa się cały czas do tego samego dnia, cały czas próbuje naprawić te same błędy, ale wszyscy dobrze wiemy, jeżeli oglądaliśmy różne filmy na ten temat, bo czytaliśmy książki na ten temat, wszyscy wiemy, że nie można ingerować w przeszłość, więc za każdym razem jak Jin kogoś ratuje, to coś innego idzie bardzo, ale to bardzo źle. I jak widzicie, plot dramy i plot BTS Universe są do siebie podobne, ale jeżeli siedzicie w teoriach troszeczkę dłużej, albo nawet nie siedzicie w teoriach, a po prostu graliście w BTS Universe, albo czytaliście notki, czytaliście komiks, to widzicie również, że sam opis tej piosenki będzie też pasował do tego, co widzieliśmy do tej pory w teledyskach i filmach Bangtanu. Przypomnę raz jeszcze, że film Out opowiada o osobie, która nieustannie pojawia się w naszej pamięci, która nigdy nie zniknie z serca. I dokładnie to się dzieje w BTS Universe, ponieważ Bangtani nieustannie pojawiają się w pamięci Jina. I nawet jeżeli coś poszło nie tak, nawet jeżeli on popełnił kilka błędów i ich drogi się rozeszły, to on próbuje to naprawić, bo oni nigdy nie znikną z jego serca. Więc skoro już wiemy, w jakim stopniu czego się spodziewać, poniekąd, ponieważ tak naprawdę nigdy nie wiemy, czego się spodziewać po Big Hit i po BTS, to możemy w końcu przejść do analizy teasera, który, jak widzieliście na samym początku tego odcinka, wygląda łudząco podobnie do teledysku do Fake Love. I ja już w tym momencie jestem zachwycona, bo po pierwsze, Fake Love to jest jedna z moich ulubionych piosenek BTS, po drugie, uwielbiam teledysk do tej piosenki, a po trzecie, kochałam tworzyć do niego teorie. Więc nagle dostajemy teaser do Film Out, który wygląda, jakby jego akcja toczyła się w równoległej rzeczywistości do tego, co działo się w Fake Love, tylko niektóre role są odwrócone, więc lecimy po kolei. Na samym początku widzimy Jungkooka, który stoi na środku pokoju, co wygląda z kolei jak scena z Jinem z Fake Love, który również stał na środku pokoju. W pokoju, w którym stoi Jungkook, można zauważyć kilka szczegółów, jak na przykład to, że meble zostały przykryte białym materiałem, co świadczy o tym, że lokatorzy wyjechali i ten dom jest opuszczony. Można też zauważyć inne szczegóły, jak na przykład przewrócone krzesło, co widzieliśmy także w teledysku do Fake Love, oraz lampę, która jest łudząco podobna. Natomiast na podłodze są rozrzucone książki. Cała scena jest widoczna w sepii, co daje taki efekt nostalgii, szczególnie, że Jungkook jest sam. Widać, że wcześniej tak nie było. Jednak to, co pozostało po przeszłości, to jedynie porozrzucane przedmioty, więc Cookie stoi na środku i wspomina. Kolejna scena przedstawia V, który wydaje się niespokojny, być może nawet zdenerwowany. Stoi on profilem, jednak nagle spogląda w kamerę i identyczną scenę widzieliśmy już wcześniej w Euforii, tylko że V był wtedy pod wodą. Jednak ta scena jest żółta, a żółty symbolizuje szczęście, symbolizuje optymizm, dodaje energii i także wpływa na percepcję, ale żółty ma też negatywny wydźwięk, ponieważ może symbolizować tchórzostwo, egoizm i wymaga uwagi, a to są wszystkie cechy, które mogliśmy zaobserwować u V od samego początku tej wykreowanej przez Big Hit historii. Błękitna scena z Bangtanami wygląda jak końcowa scena Fake Love, tylko że z tą różnicą, że w Fake Love Bangtani byli ubrani w szaty i mieli na sobie maski. Tutaj tego nie ma, w dodatku Jin stoi przed nimi i spogląda w górę. I o ile nie poniosła mnie za bardzo wyobraźnia, to spoglądanie Jina w górę również musi mieć jakieś znaczenie, bo reszta BTS
patrzy po prostu przed siebie. Stoją nieruchomo, patrzą przed siebie, a Jin jednak wykonuje jakiś ruch i spogląda w górę. I tutaj serio możemy puścić wodze wyobraźni, ponieważ albo Jin czeka na jakiś znak, albo, jak jest to pokazane w historii Big Hit, a raczej w historii BTS, Jin jest jedyną osobą, która może cokolwiek zrobić, która może zmienić bieg historii, bo tak jak powiedziałam chwilę temu, reszta Bangtanów jedynie patrzy w przestrzeń. Stoją nieruchomo, patrzą w przestrzeń, a Jin coś zmienia. Niebieski to kolor zaufania i lojalności. Daje nam ukojenie, daje nam spokój, bezpieczeństwo, nie lubi konfrontacji i jest także kojarzony z oceanem, co dodatkowo wpływa na jego kojące właściwości. Wiele razy na kanale już wspominałam o symbolice kolorów, jeżeli chodzi o teledyski BTS i nie tylko, ale postanowiłam sprawdzić jeszcze raz i znalazłam nową stronę z innymi wyjaśnieniami znaczenia kolorów, które tak bardzo dopasowały mi się, a raczej wpasowały mi się w BTS Universe, że byłam przerażona. Więc czytamy. Niebieski nie lubi burzyć statusu quo i to jest powód, dla którego jest w nim tak dużo przewidywalności. Ponieważ tak bardzo lubi porządek, niebieski lubi mieć kontrolę. Kiedy sprawy nie idą zgodnie z planem, budzi to jego niepokój. Lęk i zmartwienie to kłamliwe kochanki. Podczas gdy próbują napełnić nas lękiem, kolor niebieski służy do wywoływania odwrotnego efektu. Niebieski nie ma czasu na bezpodstawne lęki. Niebieski inspiruje nas do życia teraźniejszością i pożegnania się ze stresem. Czyli mamy tutaj dokładnie to, co już wiemy. Status quo to stały stan rzeczy. Większość ludzi ma tendencję do zachowywania statusu quo. Lęk przed zmianą i nieznanym oraz przywiązanie do dotychczasowej sytuacji i trybu życia prowadzi czasem do zaskakujących decyzji życiowych. I tutaj te trudne decyzje życiowe będą nawiązywać do tego, co się działo w BTS Universe, co się działo w komiksie Save Me i w notkach. Natomiast Jin będzie takim kolorem niebieskim, ponieważ ma nad wszystkim kontrolę i próbuje zrobić tak, żeby było dobrze. Jednak nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. W kolejnej scenie widzimy Yoongiego siedzącego na białej platformie, otoczonego skałami, a drugą wersję tej samej sceny widzimy chwilę później i wtedy widzimy Hosoka i okazuje się, że tak naprawdę oni dwaj, czyli Yoongi i Hobby, siedzą do siebie plecami, a ta ramka, którą widać na tych scenach, może symbolizować lustro. I tutaj mamy odniesienie do czegoś, co po prostu mnie znokautowało w chwili, kiedy zaczęłam to dostrzegać, ponieważ tutaj mamy odniesienie do dobrze nam znanej ilustracji, czyli modelu psyche według Junga, ponieważ mamy idealnie zobrazowane ego, czyli Hosoka, oraz idealnie zobrazowany cień, czyli Yoongiego, a przecież tak nazywały się ich piosenki w erze Map of the Soul. I jak tak się zastanowić, to przecież to jest po prostu chore, żeby to zobrazować w ten sposób i zarazem genialne. A przecież wiele razy w poprzednich teoriach wspominałam, że lustro pozwala nam spojrzeć w głąb siebie. Scena z Namjoonem będzie przypominać scenę z Fake Love, gdzie on znajdował się w kontenerze i spoglądał w lustro. Więc biorąc pod uwagę fakt, że scena z Namjoonem miała w sobie lustro, a oddziela scenę Yoongiego i Hosoka, to może być to potwierdzeniem na to, że faktycznie jest między nimi lustro. Jednak Namjoon nie jest sam, widzimy razem z nim w pokoju Jungkooka, widzimy Yoongiego i albo jest to scena z przyszłości, albo po prostu jest to wspomnienie, które się w nim pojawia. W kolejnej scenie za to widzimy klepsydrę, scena jest czerwona, widzimy przelatujące z powodu przeciągu papiery i ta scena kojarzy nam się z kolei z inną sceną z Fake Love, ponieważ tam nastąpiła eksplozja, wybito szyby i Jin próbował ratować lampion, w którym znajdował się kwiat Smeraldo. Więc ta klepsydra poniekąd będzie nawiązywać do tego lampionu, ale z drugiej strony jednak widzieliśmy już klepsydrę wcześniej, m.in. w VCR do Dionizosa z Mama 2019 oraz w VCR do Speak Yourself The Final. Klepsydra, ogólnie rzecz biorąc, jest narzędziem, które odmierza czas, więc może też nawiązywać do BTS Universe, ponieważ Jin w momencie, kiedy przesypie się piasek, może odwrócić tę klepsydrę w drugą stronę, czyli tutaj metaforycznie cofnąć się w czasie i powtórzyć ten dzień na nowo. Ale
Zawsze jest jakieś ale, chociaż nie do końca wiem, czy to w tym momencie nie jest wina mojego umysłu, ale sam kształt tej klepsydry również może nawiązywać do ilustracji z modelem Psyche Junga, o której wspominałam chwilę temu. W tej scenie możemy też zauważyć przewrócone na stole szachy, które wyglądają łudząco podobnie do tych, które mieliśmy w teledysku do Heartbeat. I nie mam tutaj na myśli, że szachy wyglądają jak szachy, tylko po prostu, jeżeli się przyjrzymy tym dwóm scenom jednocześnie, to zauważymy, że one chyba nawet leżą przewrócone w taki sam sposób. Jak wszyscy wiemy, szachy jest to walka między kolorem białym a czarnym i ma reprezentować dwoistość dnia i nocy, dobra i zła, życia lub śmierci i tak dalej. Czyli ogólnie gra w szachy symbolizuje zwycięstwo dobra nad złem lub odwrotnie. I w kolejnej scenie mamy Gina i jest to dokładnie taka sama scena, jaką widzieliśmy pod koniec highlight reel. Ta scena jest również czerwona, a czerwony symbolizuje odwagę, pasję, energię i też motywuje do działania i jest też stosowany jako ostrzeżenie, zazwyczaj przed jakimś niebezpieczeństwem. Jego negatywna symbolika natomiast to złość, niebezpieczeństwo i agresja. Podobnie pojawia się scena z Vi, która jest nieco podobna do tej, która była w Fake Love, podobnie jest z Jungkookiem, też możemy znaleźć odniesienie w tym drugim teledysku i tak samo z Jiminem. Oczywiście te sceny nie są identyczne, jednak trzeba przyznać, że teaser do Film Out został stworzony tak, żeby dosłownie każda scena z tego teasera miała swój odpowiednik Fake Love. Ostatnia scena za to jest nam doskonale znana, ale w zupełnie innej wersji, ponieważ w Film Out Jin zaczyna biec, jakby coś się wydarzyło, natomiast w Fake Love to Jungkook biegł, a za nim zawalała się podłoga. Czyli mówiąc krótko, zarówno pierwsza, jak i ostatnia scena w Film Out świadczy o tym, że role Jina i Jungkooka zostały zamienione, ale co z tego wyniknie? Dowiemy się 2 kwietnia. Ale ta końcowa scena, jak tak się zastanowię, przypomina mi też troszeczkę scenę z First Love, gdzie był pokazany ten sklep muzyczny, który następnie spłonął. Coś tam niby jest podobne. I znów mamy sytuację, kiedy dostajemy 20-sekundowy teaser, a ja jestem w stanie wyciągnąć go na tak długi film, jak oglądacie w tym momencie. I to jest chyba talent Big Hitu. Serio, osoba, która to wszystko wymyśliła, powinna dostać jakąś ogromną nagrodę i uznanie od całego świata, bo to wszystko, jeżeli siedzicie w tym troszeczkę dłużej, to bardzo łatwo zauważyć, że to wszystko jest jednak doskonale dopracowane i obmyślone, bo na przykład szafa, która pojawia się w trailerze do BTS Universe, pojawiła się wieki temu, i to dosłownie, w BTS Begins. I to nie jest przypadek. Ale to by było na tyle, moi drodzy teoretycy, ponieważ jeżeli będę gadać dłużej, to nie zostanie mi absolutnie nic do analizy w momencie, kiedy już wyjdzie MV. Więc jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał po więcej teorii i ogólnie więcej filmów związanych z K-popem i z Koreą Południową. I nie zapomnijcie napisać komentarza pod tym odcinkiem, albo z własnymi teoriami, albo z waszą opinią na temat mojej teorii. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.